Cześć, w dzisiejszym odcinku sarna, która postanowiła zrobić skok życia prosto przez ekspresówkę, mało nie brakowało do tragedii. Następnie spotkanie z kierowcą z Ukrainy, który nie wie, co to jest korytarz życia, na szczęście szybko motocykliści mu wytłumaczyli. Następnie opowiem o wypadkach na 4x4 wypadki, które się tam wydarzyły. A jakby tego było mało, opowiem Wam o zdarzeniu motocykla na granicy słowacko-polskiej i na koniec klasyk, czyli bieszczackie węgielki, które nigdy nie zawodzą. Zapraszam. W dzisiejszym dniu praktycznie sam tranzyt, startując z Poznania, jedziemy na Wrocław-Eskom, następnie autostradą na Katowice i Kraków i później już drogą lokalną do Słowacji, do miejscowości Świdnik. Dzień dobry internecie. W dzisiejszym mamy 1 maja, rozpoczynamy tak zwany długi weekend majowy w Polsce. Sobie wymyśliłem podróż na Bieszczady. Już tak od dawna się przymierzałem, w końcu przyszedł ten dzień, mieliśmy jechać większą ekipą, natomiast jak to w życiu bywa, troszeczkę się posypało. Mówiła to jedna osoba problemy z kręgosłupem, druga tylko na 2 dni się mogła urwać, trzecia musiała wyjechać za granicę do Anglii, inna znowuż osoba chora, no i tak wyszło na to, że muszę sam pojechać. Godzina 9 rano, paru motocyklistów po drodze się poruszało, także dosyć przyjemnie się jechało. Tutaj taka sytuacja, słuchajcie, drogowa, gdzie mamy tira, który z daleka mruga długimi. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi, myślałem, że komuś tam mruga, żeby mu zjechał, ale tak później się dowiedziałem, że chodzi, żeby nas ostrzec. Tutaj widzicie, że samochód już po prawej stronie też hamuje, coś się dzieje, dopiero teraz widzę, że jakiś tam samochód pomocy drogowej jest. No i tutaj możemy zauważyć, że tak naprawdę sarenka sobie przebiega przez drogę ekspresową, centralnie przed motocyklem i przed samochodem po drugim pasie. Jak później się zorientowałem, ona chyba była uwięziona w płocie, bo przeskakiwała czy ugrzęzła, ją tam uwolnili, no i w tym momencie, kiedy my nadjeżdżaliśmy, no to właśnie ta sarenka sobie postanowiła przebiec. Pierwszy raz w życiu mnie taka sytuacja spotkała, że na drodze ekspresowej czy autostradzie coś takiego wystąpiło. Także widzicie, nie można być pewien, że do końca jest opowodowane wszystko pięknie, ładnie, nic na nie wyskoczy, a tutaj taka niespodzianka. Także serdeczne podziękowania dla tego kierowcy tira, bo największą uwagę moją zwrócił i w sumie można powiedzieć, że oszczek, może nie, że uratował mi do końca życia, chociaż można powiedzieć, że i tak. Za co jestem serdecznie wdzięczny, może jak to ogląda, no to wielkie dzięki kolego, bo to więcej dało niż te koguty policyjne. Tutaj dojeżdżam na stację Orlen, paru ziomali z Kawasaki spotkałem po drodze, no i trzeba było się oczywiście przywitać. Cześć, cześć. Cześć. Ładne zielone motocykle, ślicznie. Dzięki. Tutaj na stacji, przypominam, że mamy 1 maja, zobaczcie jaka kolejka, po prostu masakra, kilkanaście osób czekających w kolejce do kasy. Ja na szczęście zapłaciłem aplikacją orlenowską, to ułatwia trochę życie. Tak, od COVID-a zacząłem tankować tak naprawdę i sprawdza mi się, poszedłem tylko do cafe shopu, bo żeby po prostu kawy się napić i chwilę odpocząć. No a tu już dalej, jak ruszyłem, zaczęły się pierwsze problemy na trasie, mianowicie obwodnica Wrocławia, gdzie potężne korki spotkałem na pierwszy raz, no to myślałem, że jakiś wypadek. Okazało się, że po prostu tyle osób skręca na prawo, blokuje lewy pas i się zrobił totalny galimatias. Pokazuję to wam przyspieszenie, po prostu to nie ma co za bardzo oglądać. No to jest po prostu 1 maj, nie? Więc z tym się trzeba liczyć, że jest dużo samochodów. Jak ja bym miał jechać samochodem, no to naprawdę chyba bym wysiadł tutaj z boku i już dał sobie spokój, no bo to była godzina już 10 z hakiem, jak dojeżdżałem do Wrocławia. To już zjedzą na Katowice, a tu też była właśnie jakaś stłuczka, no i takie przeciskanie się, no i tak szczerze mówiąc, no, nic fajnego, bo takich przypadków tutaj było 4 po drodze, że wiecie, chwila korka, przejechało się, później chwila wolnej drogi, później znowu korek i tak non stop praktycznie można powiedzieć, że do Katowic. Tutaj mam taką sytuację z Ukraińcem, który stanął sobie na środku, nie wiadomo czy do prawej, czy lewej się zjechać, popatrzeć. No to, że tutaj motocykliści go pouczyli, że ma zjeżdżać do prawej, a nie blokować pas. Bo tutaj się środkiem w Polsce nie jeździ, przypominam. To nie Ukraina. Jedziemy dalej tym środkiem, no reszta samochodów rozumie o co chodzi, puszcza nas, no bo było już prawie 20 stopni się robiło i no jak doskonale wiecie, jeździcie w ciuchach turystycznych albo nie daj Boże w skórze, no to wiecie jak to wygląda.
pod kątem gorąca stania w korku, więc ten taki korytarz życia, który jest, powiedzmy, nie do końca na legalu tutaj jedziemy, ale w przyspieszeniu wygląda, jakbyśmy zapieprzali, a tak naprawdę jechaliśmy 30 na godzinę i poruszaliśmy się tutaj dosyć elegancko, żeby nic nie spowodować. No i kolejny korek na drodze do Katowic i to już nie była zabawa, słuchajcie, bo ten korek miał ponad 26 km. Tutaj w przyspieszeniu to fajnie jedzie i to tak przypominam, maksymalnie 30 na godzinę tutaj było. No bo piesi przechodzili przez drogę, dzieciaki wybiegały, tego się spodziewajcie, więc tutaj jak już tak nadużywacie tego, że jedziecie motocyklem, tym środkiem, nie poboczem i tak dalej, no to miejcie to na uwadze, że tu wszystko wam może wyskoczyć, ktoś otworzyć drzwi, tego typu rzeczy. Także wiecie, no z rozwagą, wy przyjedziecie, cieszcie się, że jedziecie do przodu, a nie musicie tym w kilkunastokilometrowym korku stać, bo zobaczcie, jak to długo trwa. No, to był jakiś koszmar po prostu i ten wypadek, który tam na końcu jest, jak zobaczycie, dosyć poważny. Tam samochód był obrócony w drugą stronę, poczaskany z prawej, z lewej strony, z tyłu, wszędzie, także mówię, nie wiem, czy tam karetka zabrała te osoby, bo to nie widziałem, żeby ktoś leżał na drodze, policja już była. Natomiast mówię, no, odechciało mi się jazdy autostradą, zwłaszcza w weekend majowy, dlatego ja nie lubię takich dróg, bo raz, że są nudne na maksa, a dwa właśnie tego typu rzeczy powodują, że dzieje się to, co się dzieje i jeden wielki problem do dojechania i czasami droga ekspresowa, autostrada powoduje, że jedziemy dłużej na miejsce docelowe niż powinniśmy, nie? No i tutaj już widzicie, jak to zdarzenie wyglądało. Fajna pani policjantka, bo też tam pokiwała na początku, jak machnąłem. No, z samochodu praktycznie nic nie zostało. Ta ciężarówka zaangażowana gdzieś to tam, to jakieś wyprzedzanie musiało być tam niezręczne i tak to się skończyło. Na szczęście to już był ostatni taki korek i dalej już się udaliśmy w miarę spokojnie, spotykając paru tam motocyklistów po drodze, same adventury praktycznie, no ale na szczęście do przodu, także tylko jak patrzyłem na końcu, to jakieś 46 minut byłem w plecy na całej drodze, jeśli chodzi o autostrady i eski, więc można powiedzieć, że nieźle. No, to się ładujemy. Lecimy dalej. Wyjeżdżając z tej stacji Shell już wiedziałem, że nie będzie esek i autostrad, troszeczkę głębszy oddech, już zaczną się drogi lokalne i będzie fajniej, bo już się zaczyna górzysty teren w kierunku, powiedzmy, Nowego Sącza, tak naprawdę w kierunku granicy słowackiej. No i już było trochę lepiej, bo już i mniej samochodów, już godzina coś się robiło tam około tam 14-15, więc już jak wiadomo w weekend majowy, no to ten ruch troszeczkę ustaje pod koniec tego dnia. No i już zupełnie inny klimat, nie? Już spokojniej, lokalniej, fajne widoki się zaczynają i można się powoli, że tak powiem, rozkoszować tą jazdą, a nie, że tam się przepychać w korkach na jakiejś tam autostradzie czy drodze ekspresowej.
W dniu dzisiejszym mam zamiar zwiedzić tak zwane pętle bieszczackie, małą, dużą i taką bardzo dużą. Troszeczkę to tak sobie poprzecinałem, bo chciałem jak najwięcej zjechać, żeby nie powtarzać tych dróg, także ostatecznie powstało coś takiego. Startuję z miejscowości Świdnik w Słowacji, bo tam miałem nocleg. Przypominam, to był długi weekend majowy, więc że w Polsce ciężko było cokolwiek znaleźć, a ceny były trzykrotnie, czterokrotnie przebite niż normalnie, więc na Słowacji po prostu wyszło taniej. Stąd taka decyzja. Startując ze Słowacji pojechałem bezpośrednio na drogę 897, która już była bardzo malownicza, taki przedsmak Bieszczad. Następnie 892 w kierunku drogi 28, czyli tą Przełęcz, Przysłup, dosyć sławną. Następnie pojechałem sobie 896, 84, żeby tą małą pętlę sobie tak zrobić nie do końca. Później wjechałem na 893 i na 897, gdzie były gigantyczne korki pod górę, co też zobaczycie zresztą na filmie. Później pojechałem sobie tam, gdzie tankowałem, bo tam była fajna restauracja z pstrągiem z grilla, więc tam zaliczyłem obiad. I cofnąłem się z powrotem w kierunku 897 i już później na 575 w stronę Słowacji. Zapraszam. Rano wstając w moim lokum zobaczyłem, że szlaban jest zamknięty. Za bardzo nie mam jak wyjechać, a nie mogłem dospać, bo była 5:36, zjadłem jakieś tam szybkie śniadanie. I o 6:40 już praktycznie byłem na dole, już chciałem jechać. Tutaj jakiś łańcuch, mówię, jakiś gryz, ale nie, że się bałem zjechać, tylko się bardziej bałem, że jakieś gwoździe, tego typu rzeczy, bo tam jakiś remont był. Więc mówię, żeby nie kusić losu. Jadę dalej, to trochę taki kompleks medyczny był i tutaj patrzę, znowu łańcuch rozstawiony, samochód też nie może wyjechać. Mówię, no dobra, to wykombinujemy co innego, jedziemy z powrotem na szlaban, tam gdzie wjechałem poprzedniego dnia. No i że nawróciłem sobie. Mówię, chyba dam radę wyjechać. Mówię, no, w końcu my cwaniaki Polaki. Musimy sobie radzić w każdej sytuacji. Więc jadę w kierunku tego szlabanu. O, to po prawej spałem, jakby co. Całkiem spoko apartament. Z te pieniądze, co były. Proszę, to weekend majowy. No i mówię, dobra, zmieszczę się tu, pach. Na krawężnik, obok szlabanu. Zjazd. Ninja Enduro daje radę. I go. Także nic trudnego. Daliśmy radę. No i tutaj lubię sobie tak rano jeździć po mieście w obcych krajach, gdzie tak wszystko się budzi do życia. Z troszeczkę innej perspektywy to się widzi, kiedy jeszcze jest mały ruch, fajne promienie słoneczne, fajna pogoda. Można było podziwiać tą słowacką architekturę, przynajmniej to, co jest. No takie, powiedzmy, nie zrobiło jakiegoś takiego wielkiego wrażenia wow. Mam wrażenie, to trochę taka biedniejsza część Czechosłowacji. Czechy, mam wrażenie, że pod tym kątem wyglądają lepiej. Może tak jest moje odczucie, ale tak na pierwszy rzut oka, jak zwiedziłem to miasto, no to takie miałem przemyślenia, zwłaszcza, że tutaj dużo Romów było. Tak patrząc z moich obserwacji, to 80% Romów, Cyganów właśnie, a 20% takich, powiedzmy, typowych Słowaków. I to też tam trzeba mieć na uwadze i tam, gdzie zaparkowałem motocykl, no to też tak trochę, mówię, w sumie dobrze te bramki były, łańcuchy i tak dalej, mówię, bo trochę zawsze bezpiecznie, że mówię, rano wstanę, ten motocykl nadal będzie. No ale dobra, już pomijając to wszystko, udało się wyjechać z miasteczka, zaczęły się fajne widoki słowackie, ja kieruję się w kierunku Bieszczad, także podziwiajmy sobie troszeczkę słowackie widoki, aż dojedziemy do granicy.
dojeżdżając do granicy słowacko-polskiej, napotkałem na motorze na Straż Graniczną, to wiadomo, że się napotka, ale nie spodziewałem się, że będzie coś takiego jak odkażanie, czy tam dezynfekcja. No i wygląda to w ten sposób, jak tutaj widzicie, że jest zryty asfalt, tak, na nie wiem, tam na może 8-10 cm, wylany jakiś płyn odkażający o kolorze brązowym. No i trzeba było przez to przejechać, no i nie było nic takiego, no i tak przejechałem, natomiast później zobaczyłem, co to zrobiło mi z motocyklem, bo nie spodziewałem się tego, ale po prostu łańcuch to był brązowy, jakby był pokryty rdzą. No i tak samo felga i opona cała brązowa. No, nie przeszkadzało to w jeździe czy coś, tylko no, wyglądało to fatalnie. Ale później jak już wróciłem do siebie, do Poznania, to wierzcie mi, bardzo ciężko było to zmyć. Więc nie wiem, co to był za płyn, ale no trochę się z tym namęczyłem. Jadąc sobie drogą 897, uświadomiłem sobie, że już jest tak po godzinie 7. Temperatura waha się od 3 tak do 6 stopni, w zależności czy jadę w cieniu, czy jadę w słońcu. No także zimno, trochę mój błąd, bo ubrałem tylko kurtkę, przeciwwiatrówkę i termo i w tej górze tak troszeczkę mi zimnawo było. No a oczywiście ocieplina cała została w pokoju. No, tak wyszedłem, nie sprawdziłem temperatury, nie? Także za błędy niestety się płaci. Na szczęście później już się robiło tak po 20 stopni po południu, także już nie było źle, no ale ten poranek to był taki troszeczkę chłodnawy. Jeśli chodzi o samą drogę, no to jest bardzo urokliwa, spokojna, zero ruchu, fajne winkle, można się naprawdę fajnie poprzechylać. Jakość asfaltu to jest 5, miejscami jakaś tam 4, będą jakieś tam łaty po drodze gdzieś tam występowały, ale większość drogi jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Do samej tam 892 naprawdę super. Nawet jak się jechało przez miejscowość, to mi to tam nie przeszkadzało. Ta 50, czy tam czasami 40. Było tak urokliwie, tak fajnie. Człowiek chillował, nie śpieszył się, jechałem sobie spokojnie, na lajcie. O to mi w sumie chodziło, jadąc w Bieszczady, żeby wychillować.
Jak dojedziemy do miejscowości Komańcza, odbijamy w lewo na drogę 892, która również jest bardzo fajna, urokliwa. Tutaj czasami jest tam jakiś tam trochę większy ruch. No co prawda jest rano, więc tam tego się nie odczuwa jakoś specjalnie. Jest to droga już prowadząca w kierunku Leska. Po drodze będą też fajne górki, przewyższenia, które zobaczycie na filmie. Także dróżka też bardzo dobrej jakości, też tam między 5 a 4. Także polecam. That's hard of a time. It's a bad time. Glad to know it's a bad time. It's a bad Look at what you made. It's a bad time. You was with I. It's a bad time. It's a bad time.
Jadąc drogą 892 w kierunku Leska, no, możemy zauważyć, że bardzo fajna, urokliwa droga. Wstępnie odbijamy sobie na taką jakby boczną. I tu też jest troszeczkę gorzej, może nie pod kątem nawet samej jakości asfaltu, ale bardziej pod tym, że jest dosyć wąska droga i to tak na 1,5 samochodu, że jak jadą 2 samochody, to tam muszą lekko zwolnić, żeby się minąć. Więc tutaj taka mała właśnie uwaga. Miejscami jest też asfalt dosyć taki poryty, zapiaszczony, bo tam jest na wzniesieniu, ta droga głównie idzie. No i trzeba po prostu troszeczkę uważać, także taka trójka na tą drogę pod kątem jakości, momentami 4, ale bardziej w tej trójki bym się tutaj trzymał. Dojeżdżając do Leska, na tym będę kończył ten odcinek, bo i tak się trochę rozległ w czasie. W następnym odcinku postaram się Wam pokazać Przełęcz Przysłup, jak to wygląda. Małą pętlę bieszczacką, dużą, resztę tej bardzo dużej, którą ja tam sobie wykroiłem. No i stronę słowacką na powrocie, gdzie będą bardzo fajne, szybkie łuki na powrót. Także do zobaczenia i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!